Witajcie! W tym odcinku eksplorujemy Kalifornię z nowo poznaną ekipą Szymonem, Kamilem i Martą. Tak, plan mamy. Tak. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka, wynajęliśmy samochód, by zyskać niezależność w zwiedzaniu Kalifornii. Może i śpimy w najtańszym dormie, ale Kalifornią przemierzamy stylowo w kabriolecie. Fajnie, wieje. Ale wow, fajne przeżycie. I patrzcie, tu nie ma nic praktycznie. Dla mnie podróże są po prostu warte każdych pieniędzy. Pytanie, czy jest, tam nawet nie ma drogi, to trzeba było z buta dojść. Jak to jest być nadzieniem kamienia? Trochę kuję, ale czegoś nie robię zdjęcia. Swoją drogą jest 7 rano, idziemy do auta, gdzie zaparkowaliśmy i nie ma tu ludzi na ulicach, po prostu nikogo. Jest 7 rano, piątek. Gdzieś na horyzoncie widać jedną osobę z psem. Przyszliśmy ileś przecznic i nie ma. Ja nie wiem, ze względu na godzinę wczoraj 8 wieczorem, zero. Nikogo, nie wiem, z siatką, z zakupami, cokolwiek. Nie. Bardzo dziwne. Mam założyć szalik? Opuszczamy Los Angeles i jedziemy na wschód. A gdy tylko wyjechaliśmy poza miasto, zrobiliśmy mały postój na szybkie śniadanie. Nuta wanilii, rocznik 2025, data ważności za godzinę. Dużo lepsze niż to jest jak czupaczup pomarańczowy w płynie. Dobrze, po obydwu będzie świecić w nocy. To mi dużo lepiej wchodzi. To jest lepka numer 2. To ma jakiś taki pięć waniliowy albo czegoś. Wiesz co? To jest jak probiotyk rozpuszczony. Ja po Ameryce Centralnej 4 miesiącach mogę potrzebować probiotyków. To się wszystko zgadza. To mi taki probiotyk przypomina, naprawdę. Czy wiesz, wapno takie rozpuszczone. Mi chyba Chupa Chups lepiej smakował. No to zapraszam. I ruszyliśmy dalej. Już wkrótce widoki stały się jeszcze bardziej spektakularne. Wjechaliśmy w pustynne klimaty, więc otworzyliśmy dach w samochodzie i pojechaliśmy na strzelnicę pośrodku niczego. Podjechaliśmy na strzelnicę, ale niestety okazuje się, że tu można tylko przyjechać z własną bronią. A tego akurat nie mamy. 13 minut mamy. Dobra. Nie? Wideo, więc jakby nie trzeba się śpieszyć, ale... Paula robi filmy. Co mam zrobić? To już jest stresujące. To jeszcze nie byłam.
No nie wiem, w każdym z tych budyneczków jest po prostu sklep z rzeczami vintage. Nawet przyglądam jeansy, wam powiem, bo tu jest tak, że jestem cały czas w tych tropikalnych ciuchach, a przez parę tygodni jednak będę w tej zimnej pogodzie i fajnie by było mieć jakieś lepsze spodnie. I pomyślałam, to będzie fajne, żeby kupić sobie jeansy w westernowym miasteczku. Ale one są bardzo drogie i w dodatku centralnie na kolanie uwalone końskim kupą. W każdym razie to miasteczko, jak miasteczko przerobione na sklepy vintage. O, gdzie nawet sprzedawali t-shirt z napisem Marrakesz. Smutny ten świat trochę czasem. Co robimy teraz? Proszę się naszym Park Visitor Center. Szukamy, czy się jedzie przez Joshua, czy się idzie. Na pewno się jedzie jakiś wjazd chyba autem. Jak piszecie Tak, Joshua- tutaj, nie, ale tutaj w ogóle jest ten, 19 minut stąd, tak? No, Visitor Center, nie? Tak, dokładnie. I co? Planerzy. Tak. Zaplanowałem. Plan mamy. Tak. W końcu mamy plan. Netflix is posting a major earnings beat as revenue grew 13% during the first quarter of 2025. Jeździ się po Stanach bardzo przyjemnie, ale radia słuchaliśmy nie za często. Going to pressure me out of the politics I believe in. And, you know, that was one of the reasons I left New York. I was hated. Now, Linda would give you very different advice. Your advice would be tell them to F off, wouldn't it be? Sure would. I have family members I don't talk to anymore because they decided not to like me for my conservative beliefs. I love to have a conversation, so, you know, don't like it. you know, pun intended, kind of trumps the hate of everything else, right? It's like, oh, you like Trump? You know, we hate you. It's obscene. Jedziemy do Parku Narodowego Joshua Tree Park i wejście kosztuje $30 za samochód, nie za liczbę uczestników. Podobno jak się odwiedzi 3 parki narodowe w Stanach, to bardziej się opłaca kupić roczną wejściówkę, która kosztuje $80. Ale myk jest jeszcze taki, że pan nam powiedział, że jutro wstęp do parków narodowych wszystkich jest darmowy. Nie wiemy, czy to jest tak w soboty, czy dlatego, że jutro jest Wielka Sobota, Wielkanocna, więc zdecydowaliśmy się na pojedynczą wejściówkę. I chyba jesteśmy na wjeździe do parku, ponieważ stoimy w kolejce. Fajnie jest? Bardzo fajnie. Fajnie tutaj trochę wieje. Suchy, pustynny klimat. Dzika roślinność. Joshua Tree to są te takie wysokie drzewka, zaraz wam pokażę. O, tu zdecydowanie jest sucho. Jest przepięknie. Nie no, proszę Państwa. Polecanko.
fajnie. Wieje, ale wow, fajne przeżycie. Byleby nie nadepnąć na jakiegoś grzechotnika czy coś, jak już tak zlazłam z tej ścieżki. Albo te kolce jakieś z tych roślinek też mogą nie być najmilsze. Tomaszku, my też takie musimy. Fajne jest, nie? Chodź, zrobimy sobie takie romantyczne. No chodź, raz na 4 miesiące możemy coś Co? romantycznego. Co? Tak, Co? wam zaraz. Nie? Jestem absolutnie wzruszona, jak to jest pięknie. Aż by się chciało tutaj tak w ogóle pokampować trochę. W sensie przyjechać na dziko, pospać. Nie no, proszę Państwa, polecanka. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Fajnie. Przepięknie. Do tego jest 7 minut jest tu. Jest 7, 14. No tu. To gdzie są te źródełka? Wiecie, myślę, że takie pieniądze zaoszczędzone na podróże to są duże oszczędności. Je można by było spokojnie spakować, nie wiem, w dom, w sensie we wkład własny, nie cały dom, bez przesady. I tak sobie myślę, że dla mnie te moje oszczędności to jest taki wkład własny w siebie. We wspomnienia, w zdrowie, w głowę, w serce. To jest mój wkład własny, inwestycja w samą siebie. Dla mnie podróże są po prostu warte każdych pieniędzy. I wiadomo, staramy się żyć, podróżować, no, niezbyt drogo. W Los Angeles śpimy w dormie. Chodzimy cały czas w tych samych ciuchach. Nie chodzimy do jakichś najdroższych restauracji. Ale wypożyczyliśmy sobie samochód taki ze średniej półki, czyli kabrioleta. Dla samej przyjemności i radości jechania kabrioletem po Kalifornii, żeby się pocieszyć jak dzieci. Także jest trochę oszczędzania, a trochę po prostu dobrej zabawy. Wiem, trochę to zabrzmiało jak Paula Coelho. Albo... No ale... takie przemyślenia na pustyni. White clouds in the blue. Morning starts anew. Sunrise in my eyes. Gentle morning sky. Daydreams softly gleam. Flowing like a stream. Colors warm and bright. In the morning vision light. White clouds in the sky. As the moments fly. Whispers in the breeze. Ringing gentle. Jak to jest być nadzieniem kamienia? Trochę kuje, ale czegoś się nie robi dla zdjęcia. Fajne takie miejsce na piknik, nie? Piknik, parking, kamienie, kwiatki. Finding peace with you. Hold on tight to me, then there's harmony.
Jedziemy tym parkiem narodowym. Droga jest przepiękna, malownicza. Bardzo, bardzo przyjemnie się to jeździ. I co chwilę się zatrzymujemy. I w różnych takich punktach, bo są i takie strefy piknikowe i raz są kamienie, raz drzewka. No jest bardzo fajnie, bardzo, bardzo polecam. Naprawdę. Przyjemnie, miło, nie ma śmieci, jest pusto. Cicho. Myślę, że fajnie by było tutaj. Jest tak, nie ma jak tłoku, tłumów. Zobaczcie, jak jest cisza. Słychać tylko samochód nadjeżdżający, ale poza tym fajnie. W sensie ta cisza i taki hałas żwiru to mi się bardzo kojarzy ze Szwecją, ale wciąż jest to zdecydowanie jakieś miejsce bardzo nietypowe, w jakim jeszcze nie byłam. To znaczy, teraz już byłam. Widziałam też po drodze różnych ludzi wspinających się i niosących materace takie i na buldery, ale i też taka konkretna wspinaczka. Jest fajne. Oj, trochę słonko. Jak słońce wychodzi, to w ogóle wszystko zmienia kolor. Fajnie. Ja z chęcią bym Wam coś poopowiadała o tym parku, ale nie ma tutaj kompletnie w ogóle zasięgu, a przyjechaliśmy tutaj w sumie na spontanie i bez planu. No, Panie władzo, właśnie tak podróżujemy, więc poczytam później, zrobię jakiegoś voiceovera, a teraz mogę Wam poopowiadać tylko o emocjach, że jest tu przemega. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no to wiecie, ja polecam, bo trochę jeszcze pojeździmy. Już za parę dni zmieniamy kontynent. Ten kamień w ogóle jest taki super ostry. Bardzo, bardzo łatwo jest się nim skaleczyć. Także podziwiam ludzi, jak się tu wspinają, to no, wyzwanko, naprawdę. Mega, mega ostry. Nie znam się na kamieniach. No, więc nie wiem. Ale jest całkiem fajnie. Powiem Wam. Te rośliny są trochę kosmiczne. W ogóle na niektórych punktach jest napisane, że to są punkty obserwacji gwiazd. No jak kurczę, przecież tu niebo musi nocą wyglądać mega. Są jakieś miejsca zaznaczone, że nie można tu nocować, ale może w niektórych można by było. I myślę, że to jest super pomysł. Bardzo zazdroszczę każdemu, kto to tu zrobił. Albo może zrobić. A może to ja z przyszłości? Może kiedyś? Może kiedyś? Też miałam, a tutaj jak kurczycie. No dobra, ja tędy się przycisnę, to chyba nie jest skujące. Zobacz, jaki tam fajny kamień. Więc mi tutaj jest ok. A może to jest ten speedrock? Ja myślałem, że to jest ten. No, Teraz jak się patrzę. myślisz, że to tamten? Ja już tam. Pewno. Aha, że pomiędzy szczeliną. A jest cisza, nie? No. Słuchać było skrzydła nawet jego. Tak? Mhm. No, jakbyś tutaj ona coś tak na przykład rozwinąć to. Ba! I właśnie, tu nie ma nic praktycznie. Tu na początku coś jeszcze Arch Rock jakiś będzie. Pytanie, czy jest, tam nawet nie ma drogi, by trzeba było z buta dojść. Pytanie w ogóle, czy tu jedziemy, czy po prostu zjeżdżamy tu na dół. Tu ewentualnie jakieś skałki są, więc tu coś może być i tak naprawdę tu mamy wyjazd. Jeszcze było na dole chyba to jezioro. Bo tu, Nie, do jeziora jest tutaj. bo tu raczej nie ma nic już, nie? Takiego, no chyba, że coś będzie fajnego po drodze, to możemy zjechać szybciutko. Tu ewentualnie widzę, że jakieś góry. Na dziś to tyle. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz subskrypcję lub komentarz. Marto, Szymonie i Kamilu, dzięki za fajny dzień razem i do zobaczenia.